ranking dodatków do The Sims 4 oraz w jakim miesiącu warto kupić dane rozszerzenie. Moje małe podsumowanie roku 2022. Cześć rybeńki, to Akwamaryna. Witam Was w czwartym Simsmasie. Zakończenie roku to dobry moment na podsumowanie wielu rzeczy, więc w tym odcinku porozmawiamy sobie o wszystkich dodatkach do The Sims 4, oczywiście w formie rankingu. Dodatkowo pokażę Wam mój autorski kalendarz, w którym podpowiem Wam, w jakim miesiącu najlepiej kupić omawiane rozszerzenie. Więc łapcie kawusi lub herbatkę, bo lecimy z tematem. Na chwilę obecną mamy 12 dodatków i są to największe rozszerzenia do gry. Dodatki zazwyczaj zawierają nowe miasta, obiekty do trybu budowania i kupowania oraz do trybu tworzenia sima. Dodają również mnóstwo nowych elementów oraz opcji rozwijających rozgrywkę. Także słowo dodatek zawsze sobie w sumie kojarzcie z najbardziej rozbudowaną zawartością do gry. Podobnie jak w przypadku rankingu miast do The Sims 4, na który również Was zapraszam, tu również przygotowałam tabelkę z różnymi kategoriami, w której będę umieszczać poszczególne dodatki. No i mamy 5 kategorii. Kolor zielony określi dodatek, który jest bardzo dobry. Kolor żółty to ciekawie wykonany. Szary to zwykły, pomarańczowy to niedopracowany i czerwony to dodatek, który jest w sumie najgorszy. Poniżej znajdują się okładki rozszerzeń, które będę przyciągać do tabelki. Także kochani, nie ma na co czekać, zaczynamy. Pierwszy dodatek to Witaj w pracy. Jest to rozszerzenie, które jest najbardziej znane z tego, że dodaje nam do gry aktywne kariery. To znaczy, że możemy wybrać się do pracy wraz z naszymi simami. Możemy rozpocząć karierę detektywa, lekarza, naukowca oraz otworzyć własny sklep. Mało tego, możemy rozwijać nowe umiejętności, jak pieczenie ciast i fotografowanie. Dostajemy również niewielkie miasteczko, tak zwaną promenadę Magnolii. Tutaj też warto dodać, że są osoby, które twierdzą, że jest to małe, osobne miasteczko, ale są też teorie, że jest to kolejna niewielka dzielnica Wierzbowej Zatoczki. Początkowo nie byłam pewna, czy poruszać te kwestie w rankingu miast, ale pojawił się komentarz z tą informacją, więc jednak chyba warto o tym wspomnieć. Dla mnie ta teoria ma sens, bo chociażby takim elementem wspólnym jest samo nazewnictwo, no i przy okazji parostatek. Dopiero analizując ten dodatek, w sumie przestałam się dziwić, dlaczego promenada Magnolii jest tak mała. I odpowiedź chyba jest bardzo prosta, bo promenada nie jest jedynym miejscem dodanym do tej gry. Witaj w pracy zawiera mnóstwo innych, chociażby ukrytych parceli. Pierwszą z nich jest sam szpital, w którym nasi simowie mogą się leczyć, rodzić dzieci i tak dalej. Drugą ukrytą parcelą jest komisariat policji i tam mamy m.in. więzienie, miejsce do prowadzenia śledztwa oraz niewielkie laboratorium do analizy. Trzecim i ostatnim miejscem jest simowy kosmos. Mowa tu oczywiście o Sixam, czyli o Maxis od tyłu. Tam możemy spotkać m.in. kosmitów, a skoro o kosmitach mowa, to warto też zaznaczyć, że jest to nowa rasa, którą w pełni możemy sobie dostosowywać w trybie tworzenia sima. Mimo tego, że minęło sporo lat od daty premiery, to ciągle uważam to rozszerzenie za jedno z lepszych, więc trafia do kategorii bardzo dobre. Drugi dodatek Spotkajmy się i z tym dodatkiem jest pewien problem, bo z jednej strony mamy piękne, zjawiskowe miasto Winterburg, dosłownie najlepsze z całej gry, a z drugiej strony mamy kluby, imprezy i w sumie trochę nocne życie, które jest nie za każdym razem wykorzystywane. To rozszerzenie wydaje się być idealne dosłownie na jakieś okazje. Dochodzą nam nowe funkcje, przede wszystkim zróżnicowane kluby, do których możemy dołączać lub które możemy sami tworzyć. Mamy nowe lokalizacje, różne obiekty do zabaw towarzyskich oraz rozbudowany system tańca. Ale skupmy się na klubach, bo w sumie to one są fundamentem tego dodatku. Tylko czy one są faktycznie tak często wykorzystywane? Od kilku lat śledzę fora internetowe i powiem Wam szczerze, że nie pamiętam żadnego postu związanego z klubami, ewentualnie z jakimś zapytaniem o nie. Czy to oznacza, że narzędzie do tworzenia klubów nie jest zbytnio atrakcyjne? Może jest po prostu zbyt skomplikowane, a może ewentualnie jest po prostu przekombinowane? Ja myślę, że nie, ale to dlaczego gracze tak rzadko po nie sięgają? Czy to właśnie jest kwestia wspomnianej wcześniej okazji? Nie wiem. Nawet pewnego razu naszła mnie myśl, czy gracze kupując ten dodatek faktycznie wiedzą, że dochodzi to nowe narzędzie? Bo trochę cicho jest w sumie na ten temat. Nie wiem, może to jest po prostu tylko i wyłącznie moje wrażenie. Dajcie mi znać, czy korzystacie z tej funkcji tworzenia klubów, czy faktycznie pomijacie tę możliwość, bo w sumie naprawdę mnie to zainteresowało. A póki co w moim rankingu Spotkajmy się trafia do kategorii ciekawie wykonany. Trzeci dodatek to Miejskie życie i ja nigdy nie ukrywam, że jest on moim ulubionym, który najczęściej Wam polecam, jak mnie pytacie o jakieś zdanie na jakichś forach czy coś. Mamy tu dosłownie metropolię San Myshuno, która jest dosłownie jedynym takim miastem w całej grze. Ta zawartość słynie z licznych mieszkań oraz apartamentów i to jest taki znak charakterystyczny tego dodatku. Ale wierzcie mi, on ma naprawdę wiele innych zalet. Miasto generalnie tętni życiem. Mamy tu mnóstwo interesujących dzielnic, ciekawych lokalizacji oraz kilka naprawdę zjawiskowych festiwali. Do tego wszystkiego same mieszkania są ciekawe i mocno zróżnicowane. Znajdziemy tu m.in. małe, skromne mieszkanka, zwykłe mieszkania, nawet kilkupiętrowe, prestiżowe apartamenty i coś na wzór, powiedzmy, że loftów. Tu również pojawia się przełomowa sytuacja, bo w końcu możemy zbliżyć się do naszych sąsiadów. Widzimy ich najczęściej na korytarzu, jak na przykład wyrzucają śmieci, biorą pocztę, czy po prostu idą do windy.
takiej typowej rozgrywce, jak mieszkamy w domku, niestety nie mamy takiej możliwości. Dlatego uważam, że życie w mieszkaniach jest o wiele ciekawsze i bardziej atrakcyjne. Ogólnie w tym rozszerzeniu jesteśmy bardziej nastawieni na życie w społeczeństwie, czy tego chcemy, czy nie. Bo nawet nasi sąsiedzi mogą być lekkim utrapieniem albo fajną odskocznią. Mamy też nowe kariery, jak polityk, krytyk sztuki i kulinarny, ale też możemy inspirować tłumy poprzez pracę w mediach społecznościowych. Także jest to naprawdę bardzo fajne rozszerzenie, które daje mnóstwo nowych możliwości. Więc chyba nie będziecie zdziwieni, że ten dodatek zdecydowanie trafia do kategorii bardzo dobry. Numer 4. Psy i koty. Jest to naprawdę urocze rozszerzenie, które wprowadza nam, jak sama nazwa wskazuje, psy i koty do gry. Mamy możliwość zaadoptować zwierzaka lub dodać go do gry poprzez na przykład tryb tworzenia. Zwierzaki mają wiele ciekawych cech i dzięki temu są mocno zróżnicowane. Możemy tworzyć sobie z nimi pozytywną więź, ale i negatywną również. Możemy też podjąć się tresury naszego pupila, co ja osobiście uważam za naprawdę dość ciekawe zajęcie. Wisienką na torcie tego rozszerzenia jest nowa kariera weterynarza oraz możliwość prowadzenia własnej kliniki. A otwierając własną klinikę, mamy dosłownie kontrolę nad badaniami zwierzaków, leczeniem itd. Otoczenie w tym rozszerzeniu również jest bardzo specyficzne, ale i piękne. Z jednej strony możemy poczuć klimat nadmorski, a z drugiej strony mamy naleciałość jesieni. Jest to bardzo ciekawe połączenie, które dosłownie charakteryzuje całe Bridgerton Bay. No ale pogadajmy sobie jeszcze o tych zwierzakach, bo ja osobiście uważam, że opcja sterowania psem lub kotem powinna być dostępna w tej zawartości. Nie poprzez jakąś modyfikację, tylko normalnie poprzez grę. Powinniśmy mieć normalnie możliwość sterowania naszymi zwierzakami, ewentualnie powinna powstać osobna kategoria w ustawieniach, typu włącz lub wyłącz sterowanie zwierzakami lub wolna wola zwierząt, czy coś w tym stylu. Dla mnie takie rzeczy to jest podstawa w tym dodatku, która powinna się tutaj znaleźć. Jednak mimo tej niewielkiej wady, już powiedzmy, że niewielkiej, uważam, że psy i koty mogą trafić do kategorii bardzo dobry dodatek, bo mimo wszystko naprawdę jest to atrakcyjne rozszerzenie. Numer 5 to 4 pory roku. Jest to rozszerzenie, które wprowadza pory roku oraz zmianę pogody w grze. Dzięki tej zawartości możemy doświadczyć wielu ciekawych świąt i sezonowych zabaw. Wiosna, lato, jesień, zima mają tu realne przełożenie na każde miasto w grze. Oczywiście są miasta, w których zamiast śniegu doświadczymy na przykład porę deszczową, ale o tym wszystkim mówię w materiale 10 ciekawostek o zimie w The Sims 4. To też jest Simsmas, tylko że z poprzedniego roku. Także jeśli chcecie dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy, to tam zapraszam. Tylko uprzedzam, to będzie trochę inna jakość. No ale kochani, wracając do tematu, myślę, że jest to faktycznie najlepszy ze wszystkich dodatków, mimo tego, że jako jedyny nie zawiera miasta. To jest też troszkę minus tego wszystkiego, bo ja w sumie chciałabym zobaczyć takie miasto 4 w 1, czy coś w tym stylu, bo uważam, że mogłoby to być ciekawe. Ale rozumiem, że twórcy wstrzymali się od tworzenia nowego otoczenia na poczet dostosowania tego dodatku do każdego nowo wprowadzanego świata do gry. Bo wiadomo, my na co dzień o tym nie pamiętamy, ale 4 pory roku muszą być aktualizowane wraz z każdym wejściem nowego świata. Ja uważam, że 4 pory roku to dodatek idealny, dlatego trafia do kategorii bardzo dobry. Jesteśmy dosłownie w połowie rankingu, więc rybeńki, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i wpadnijcie również na mojego Discorda, bo tam trwa grudniowe wyzwanie KAS. I jeśli chcecie pomóc mi w rozwoju kanału oraz zdobyć kilka bonusów, jak na przykład dodatkowe emotki, to również zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli do zakładki Wesprzyj. Może Wam coś się tam spodoba, kto wie. No ale wracamy już do tematu, bo przed nami 6. dodatek, czyli Zostań Gwiazdą. Jest to kolejne rozszerzenie, które ma ukrytą parcelę oraz aktywną karierę. Samo w sobie Del Sol Valley jest dość ciekawe, dlatego że znajdziemy tu bardzo drogie i ekskluzywne posiadłości na przepięknych wzgórzach oraz tanie działki w biedniejszej dzielnicy. Pewnie część z Was już widziała mojego shorta, w którym pokazuję, jak dostać się pod most, czyli do miejsca dla bezdomnych, a jeśli nie, to zapraszam oczywiście do kategorii short. Tak czy siak miasto, chociaż jest ładne, to uważam za dość niedopracowane, ale o tym też wspomniałam w sumie w innym filmie, czyli właśnie w tym rankingu miast. Ale skupmy się na rozgrywce. Na pierwszy rzut oka zapowiada się ona bardzo dobrze. Możemy zostać aktorem i co najważniejsze, zabierać naszych simów na plan filmowy. I to właśnie studio filmowe jest ukrytą parcelą, na którą możemy spokojnie przejść i tam naprawdę mamy dużo fajnych opcji. Ale oprócz samego bycia gwiazdą filmów czy seriali, możemy też być influencerem. Ogólnie popularność w tym dodatku ma dosłownie swoje plusy i minusy. Mamy dobrze rozbudowaną kartę bonusów, system reputacji i różnego rodzaju dziwactwa. Naprawdę dużo się tutaj dzieje, jeśli chodzi o postacie, ale niestety troszkę czuć, że czegoś tutaj w sumie brak. I mi na przykład brakuje tutaj rozbudowanej kariery, dodatkowo na przykład piosenkarza, czy po prostu muzyka. To był dobry moment, aby coś takiego tutaj nam do gry wprowadzić, ale niestety szkoda, że tego nie zrobiono. Ogólnie lubię ten dodatek i trafiam do kategorii ciekawie wykonany właśnie m.in. przez to, że mamy tą karierę aktora. Miejsce 7 to wyspiarskie życie. No i w końcu mogę się wyżyć na tym dodatku. Sulani jako miasto w tym rozszerzeniu jest po prostu przepiękne. Mamy tu bajeczne widoczki. No ale pogadajmy sobie o rozgrywce, bo mam do niej kilka sporych zastrzeżeń. Wiecie doskonale, że ja jestem syreną polskiego YouTube'a.
czyli zwykłą dziewczyną z nadmorza i muszę powiedzieć, że jest mi bardzo smutno, że twórcy nie przyłożyli się do wykonania syren w grze. Niestety. W ogóle uważam, że temat wody został całkowicie źle potraktowany. No ale po kolei. Po pierwsze, syreny nie mają jako jedyne postacie nadnaturalne swojej własnej kołyski, więc jak się rodzi dziecko syrena, to nie ma jakiejś pięknej na przykład muszelki. Po drugie, syrenki nie mają swojej karty bonusów, jak na przykład wampiry, czarodzieje, wilkołaki i nawet celebryci. Z dodatku zostań gwiazdą. W sumie nie zapominajmy też o tym, że kosmici z dodatku Witaj w pracy też takiej karty nie mają i też są w sumie słabo potraktowani, ale mają chociażby swoją kołyskę. No ale mniejsza. Kolejna kwestia dotyczy już wody, bo mało jest tych wszystkich wodnych atrakcji. Liczyłam, że w tym dodatku będzie można pływać na przykład na rowerach wodnych, we dwójkę, ewentualnie w podłużnych kajakach, również we dwójkę. Brakuje mi tutaj jachtów, na których możemy zrobić jakąś fajną imprezę, jakichś większych statków, nie wiem, takich typów wycieczkowiec, ewentualnie jakiejś takiej małej, niewielkiej łodzi do pływania we dwójkę i na przykład jeszcze do łowienia ryb. I ostatnim takim dość sporym minusem jak dla mnie jest w sumie brak zejścia pod wodę z simem. A nawet na plakacie reklamowym jest zasugerowane, że niby będzie to możliwe. No przynajmniej ja to tak odbierałam. Wiem ogólnie, że można nurkować, ale niestety sim bawi się sam bez nas, dlatego uważam, że troszkę został zmarnowany potencjał. Ale dla balansu też muszę powiedzieć, że plaża, kultura sulani, aktywność wulkaniczna oraz nowe kariery związane z ekologią są dość ciekawe i wciągające. No ale cóż, mogło być pięknie i dosłownie idealnie, ale niestety z bólem serca umieszczam ten dodatek w kategorii niedopracowany, mimo tego, że go naprawdę bardzo lubię, to nie jestem w stanie mu wydać lepszej oceny. 8. miejsce to uniwersytet. Przepadam za miastem, ale nie przepadam za króliczymi norami, a tych w tym dodatku jest naprawdę pełno. Do wyboru dostajemy 2 uniwersytety. Jeden jest bardziej tradycyjny i historyczny, a drugi natomiast jest bardziej nowoczesny. Mam wrażenie, że gra w tym dodatku bardziej polega na wyobraźni niż na faktycznie prawdziwej rozgrywce. Na początku zapisujemy naszego sima na studia, po czym wynajmujemy mu akademik i w zasadzie nasz sim sobie idzie sam studiować bez nas. Jest to w sumie rozczarowujące i od samego początku uważałam, że uniwersytet powinien być tak samo rozwiązany jak liceum z dodatku licealne lata, do którego oczywiście przejdziemy później. Jedyne co jest ciekawe to ogólnie studenckie życie, a przynajmniej kilka takich elementów, które pozwolą naszym simom na wspólną młodzieżową zabawę. Możemy również mieć współlokatorów i to też jest bardzo fajna opcja, bo ta możliwość nie ogranicza się tylko do makiety miasteczka studenckiego, tylko ogólnie do całej gry. Naprawdę chciałabym bardziej lubić to rozszerzenie, bo czuć od niego taki pozytywny, fajny klimat. Jednak nie mogę przeboleć, że tak ważna i istotna kwestia, jak samo studiowanie, po prostu zostało totalnie nierozwinięte. No bo jak nie możemy iść z simem do sali wykładowej, ani nie możemy się przechadzać po tych cudownych 2 uniwersytetach, to jaki jest cel tego dodatku? Tylko fajne meble i ubrania? No nie wiem. Może to nie jest najgorsze rozszerzenie i do takiej kategorii nie trafi, ale na pewno jest to mocno niedopracowane i w takiej kategorii to widzę. Na miejscu 9 mamy życie eko, chociaż wygodniej mówi się eko-życie. Jest to dodatek, który ma bardzo ciekawie wykonane otoczenie, bo ono dosłownie się zmienia w trakcie naszej rozgrywki. Ba, nawet lepiej, to rodzaj naszej rozgrywki ma wpływ na całe miasto. Jak sam tytuł tego dodatku mówi, tu będzie ważna ekologia i z nią, kochani, nie ma żartów, bo możemy mieć pięknie, nowocześnie i zielono, a możemy mieć szaro, buro i przemysłowo. To wszystko tak naprawdę zależy od nas i od tego, jak bardzo zaangażujemy naszych simów do życia w społeczeństwie. Rozgrywka jest wciągająca, nawet bym powiedziała, że bardzo angażująca gracza i czasami nawet mam wrażenie, że aż za bardzo. No ale jak ktoś lubi tworzyć nowe domki oraz meblować je według jakichś konkretnych zasad, to myślę, że znajdzie dużo zabawy w tym rozszerzeniu. Fajnym elementem jest też zmiana głównej mapy Evergreen Harbor, bo oprócz tego, że zmienia nam się miasto w grze, to dosłownie zmienia nam się jeszcze podgląd w zarządzaniu światami. Oczywiście tylko kiedy przerobimy nasz świat na bardziej ekologiczny. Dlatego ten dodatek trafia do kategorii ciekawie wykonany. Numer 10, czyli Śnieżna Eskapada. Wraz z tym dodatkiem dochodzi do gry bardzo wyraźnie zaznaczona kultura wschodnia, inspirowana Japonią. Poza tym jest to jedyne otoczenie, które zawiera śnieg w standardzie. To oznacza, że w tym mieście nie potrzebujemy 4 pór roku, aby móc skorzystać na przykład ze sportów zimowych. Ogólnie sporty zimowe robią tutaj naprawdę dobrą robotę. Mamy sanki, narty i snowboard. Oczywiście mamy też fantastyczne miejsca, gdzie możemy na nich zjeżdżać. Do tego wszystkiego możemy też się wybrać na wspinaczkę górską i odwiedzić szczyt góry Komorebi. Ale jeśli jesteśmy leniuchami i zależy nam bardziej na odpoczynku, to też taką formę rozgrywki dla nas przewidziano, bo możemy odwiedzić tak zwany onsen. Tam zaznamy dużo odpoczynku, relaksu i ukojenia. No i mamy też coś pomiędzy, bo możemy odpocząć sobie na przykład wybierając się na pieszą wędrówkę. Tu również nie zabraknie pięknych i spektakularnych festiwali, w których nasi simowie mogą uczestniczyć. I warto też podkreślić, że to wszystko, co będziemy robić, ma realny wpływ na naszych simów, bo wraz z tym dodatkiem dochodzi opcja stylów życia i odczuć, a one będą kształtować bardzo mocno nawyki naszych bohaterów. W moim rankingu Śnieżna Eskapada trafia do kategorii zwykły dodatek. Pomimo tego, że jest kilka ciekawych elementów, to szczerze mówiąc one jakoś tak na mnie wrażenia wielkiego nie robią, jak na przykład poprzednie dodatki. 11 to Wiejska Sielanka. Wymarzona i wybłagana i muszę przyznać, że twórcy stanęli na wysokości zadania. Dochodzi nam do gry piękna bajkowa wieś, dosłownie sielankowe życie oraz możliwość hodowli
hodowli zwierząt. No ale jeśli chodzi o ilość zwierząt, to jak dla mnie dużo w sumie ich nie ma. Mamy kurczaki, krowy, króliki, małe ptaszki i lamy i w sumie brzmi to jakby jednak było ich dużo. Mimo wszystko mogli dodać jeszcze coś, na przykład owieczki albo jakieś świnki, bo o koniach to nawet nie wspomnę. W ogóle konie zasługują na osobne rozszerzenie, jak na przykład pakiet rozgrywki, więc kto wie, może kiedyś się doczekamy, ja na pewno liczę na to. Dajcie mi znać, czy wy też, kochani, czekacie na konie, bo zdania są jak zwykle podzielone na forach internetowych, więc jestem ciekawa, jakie są wasze opinie. Wracając do tematu, mieściną, jaką jest Handford-on-Bagley, jest pełna cudownych rzeczy. Mamy piękne tereny z ruinami, mamy wodospad, urocze miasteczko, pola, lasy, łąki i to wszystko jest jeszcze urozmaicone wyzwaniami parceli, tak żeby faktycznie nie było nudno. Rozgrywka z tym dodatkiem może być bardziej romantyczna, ale również i rodzinna. Możemy zaangażować naszych simów do hodowli dużych roślin oraz do wspólnego gotowania. Znajdzie się też mnóstwo innych opcji, jak festiwale w miasteczku, dostawy żywności, chodzenie do sklepu, wekowanie oraz haftowanie. Myślę, że zasłużona kategoria dla tego dodatku to po prostu bardzo dobry. 12. i ostatni dodatek, tylko w tym roku, bo jeszcze nas czekają w następnym ponoć 2, to wspomniane wcześniej licealne lata. Pamiętam te obawy wszystkich graczy i to, jak wszyscy sądziliśmy, że liceum będzie takim samym niewypałem, jak omawiany wcześniej uniwersytet. Dużo osób się bało tej powtórki z rozrywki. Na forach było dużo osób sceptycznie nastawionych. Ja sama miałam obawy co do tego rozszerzenia, ale jak się okazuje, można stworzyć szkołę w Simsach, która całkiem dobrze funkcjonuje. Liceum w mieście Copperdale jest zdecydowanie ciekawym miejscem, które dosłownie ma zapewnić wiele możliwości naszym nastoletnim simom. I faktycznie, wraz z wejściem tego dodatku, trzeba przyznać, że nastolatki trochę odżyły. Miasto jest duże i starannie wykonane, a szkoła zapewnia ciekawy start. Nastolatki mogą się w niej naprawdę uczyć, a co za tym idzie, realnie rozwijać swoje umiejętności. Mamy również zajęcia pozalekcyjne, jak chociażby cheerleaderki, grę w futbol, zajęcia informatyczne i kółko szachowe. I o dziwo to nie koniec rozrywek, dlatego że w miasteczku znajdziemy też na przykład nowy typ lokalu jak Bubble Tea oraz Luna Park, więc tak naprawdę jest gdzie tymi simami chodzić. Oprócz tego mamy jeszcze dzień karier, bal maturalny oraz zakończenie szkoły. Także można śmiało powiedzieć, że jest to w sumie dodatek idealny, dlatego trafia do kategorii bardzo dobry. Omówiłam wszystkie dodatki, znacie już moje zdanie, to teraz przejdźmy sobie do kalendarza, bo jak już wspomniałam wcześniej, podpowiem wam, w jakim miesiącu najlepiej kupić dane rozszerzenie. Jeśli chodzi o styczeń, to proponuję wam śnieżną eskapadę. W lutym witaj w pracy. Marzec życie eko. Kwiecień spotkajmy się. Maj miejskie życie. Czerwiec zostań gwiazdą. Lipiec wyspiarskie życie. Sierpień wiejska sielanka. Wrzesień licealne lata, październik uniwersytet, listopad psy i koty i grudzień 4 pory roku. Spodziewajcie się jeszcze w tym miesiącu filmów o pakietach rozgrywki, akcesoriach i kolekcjach, również w podobnej formie i oczywiście z propozycją kalendarza zakupu tych zawartości. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić moich codziennych grudniowych publikacji, bo w tym miesiącu subskrypcja mojego kanału może przynieść wam dużo szczęścia. No przynajmniej mi przyniesie. Podajcie do mnie na Discorda również, bo tam trwa grudniowe wyzwanie z nagrodami dla widzów oraz zajrzyjcie do zakładki Wesprzyj, aby zapoznać się z dodatkowymi bonusami na moim kanale. Dzięki kochani za uwagę, dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju i do zobaczenia jutro. Na razie, cześć, pa!